Hej, z tej strony Tyku i z tego co widziałem, to zostały nam w głównej takiej grze 3 lochy bodajże oraz jakieś tam 2 pomniejsze polowania. Co może niekoniecznie być ciekawe, ale może kiedyś to skończymy. Bo teraz dla mnie ciekawsze się wydaje może nie wybranie rozdziału, a dodatkowa zawartość. Nasze epizody z dodatkowymi historiami. I myślę, że najbardziej taką tajemniczą historią i najbardziej ciekawą może być epizod Ardyna. Czyli najbardziej znienawidzona postać w całej grze. Więc zagrajmy w epizod Ardyna. Co mnie bardzo też ciekawi, czy pokażę coś więcej na temat tego, kim jest Ardyn, jak to się wszystko stało, czy w jakim czasie to ulokują. A, to nas tak wczytało do kolejnego miejsca, więc zaczniemy nową grę, na poziomie normalnym oczywiście. Rok 766. Long ago, there lived a man, blessed by the gods and revered by the people as their savior. His name was Ardyn Lucis Caelum, and he was to have served as the first king of Lucis. Tension between the two countries remains high, with neither nation showing signs of backing down. In other news, a member of the Border Patrol has been reported MIA since sometime before dawn this morning. The missing officer has been identified as 28-year-old Mars Sapientia. Although Officer Sapientia allegedly reported for duty at his appointed time, fellow officers say he disappeared soon after and has not been sighted since. Officer Sapientia is a tall, fair-skinned male and was last seen wearing his Border Patrol fatigues. Anyone with information on Officer Sapientia's whereabouts are requested to contact the Crown City Police immediately. And now a word from the Public Information Bureau. Today marks the anniversary of the founding of the Kingdom of Lucis. The Founders Day Committee has prepared a number of attractions in honor of this auspicious occasion, including a parade around the Citadel as well as a statue of the Founder King himself. All are welcome and encouraged to participate in today's festivities. This has been a message from the Public Information Bureau. What about you? Now, on to the weather. Shouldn't you be looking for your buddy? Today in the Crown City, we expect mild Oh, and sunny no. weather with nothing but blue skies. I'm on The special Borderlands may assignment. experience some inclement weather, starting in the evening and continuing throughout the night. That concludes today's news and weather. Home, sweet home at last. Welcome to the Founders Day Festival. In a moment, the parade will begin making its way through the city. King Regis is scheduled to participate in the festivities, circling the Citadel alongside the statue of the Founder King, Noctis Lucis Caelum. No i jesteśmy w stanie Lucis. So this is the city Somnus built on the back of his own flesh and blood. Just look at them, free of care and unaware of the war beyond their wall. In order to ensure the safety of all festival goers, we ask that you please follow all staff instructions.
Vehicular access will also be limited in some areas around the Citadel for the festival's duration. In addition, traffic will be stopped entirely during the parade. We thank you for your cooperation. What need is there to worry when brick and mortar blinds them to the suffering outside? Why venture out into the world when you feel so safe within? What a life to live. Czyli to będzie chyba pomnik Somnusa, czy jeszcze nie? This is the statue of the Founder King? I see the sculptor took quite a few liberties. A jak wiemy, to Somnus jest bratem Ardyna. So what do you think, son? Not every day you get to see the king's personal bodyguards up close. They're so cool! I want to be a royal guard someday! And that must be the king's castle. We should. No, no. Now, let the fireworks begin! Okay. Right, let's go! Cursed be the waving wings of the gods. Oto opowieść o królu upadłym, zdradzonym przez los. Rozdział 1. Uwolnienie Maroku. Ardyn. Oh, Ardyn. You can't expect me to believe that. Oh, but I do. You have my word. Well, in that case... You look exhausted, my love. Are you all right? I am. The gods bless me with a power and a purpose to cure people of what ails them. I must see their will be done. Your devotion shall not go unnoticed. The gods will doubtless be watching over you. Just as I shall be watching over you every step of the way. It seems to me the cure for your exhaustion is comprised of two things, one of which is rest. Oh? And the other? Is me. Oh, Era, pray be with me, always. Angelgard. He's alive. Just as the ancient texts told.
Who? Take him away. Czyli tutaj też Noctis się przebudził, zanim dotarł. Don't touch me. Do Hammerhead. Status report. Everything is fine here. Roger that. We'll transport the subject to your location. And we'll have the medical team ready as planned. To wygląda na cesarstwo. Imperium. What's the situation over there? Nothing to report. We're just... Adagium sighted! Adagium? Get it back in the cell. No matter what. We can't let that thing off this island. I co mamy? Stop. Cease this. Cease this. At once! Gdy poziom punktów życia spadnie do zera, Ardyn wchodzi w stan brawury. W tym stanie ataki Ardyna zadają więcej obrażeń, lecz jego maksymalne zdrowie spada za każdym razem, gdy przeciwnik go zaatakuje. Okej. To jest Królewska Straż, czyli Lucis. Naciśnij B, by zaatakować swoim arsenałem królewskich broni. Przytrzymaj B, by nacierać na wroga kolejnymi atakami. I de facto też mamy umiejętności jak Noctis. Troszkę musimy się nauczyć. O, pięknie. Jakaś tam partia pokonana przeciwników, ale troszkę nauki mamy tutaj. Ich schematę unikamy. O, jak przytrzymujemy, tu mamy taki taniec. Piękny. A, to jest niewrażliwość na Y. Szkoda, że Noctis takich rzeczy nie umiał. To by było fajne rozmaicenie walki nawet. Łatwiejsze ataki od tyłu. No i co teraz nam wymyślą? 5 danych uderzeń mamy zaatakować czasem kończącym i mieć możliwość demonifikowania przeciwnika. Raz.
I gdy jest przeciwnik osłabiony, mamy go zdemonifikować. Could they be his? I didn't purge him of the scourge. I bestowed it upon him. Incredible. His power's unbelievable. Hey! Rozdział 2. Złudna prawda. Era. Somnus. Forgive me, brother, but the throne seats only one. Era! Gods, no! Ardyn. Ardyn Azunia, Chief Besithia would like to see you. Ośrodek badawczy Magitek. Czyli Niflheim nas przejął. A w zasadzie Werstalem. I nas zabrali do ośrodka badawczego Magiteku. Dostajemy jakieś dzienniki. Dziennik Vestarea Bestii Demony. Byłem chłopcem, gdy po raz pierwszy zobaczyłem demona, dzikiego psa, mającego styczność z plazmodiami. Strach, który powinien mnie pochłonąć, sam został pochłonięty przez intensywne podniecenie niczym miazma rozprzestrzeniająca się po świecie, by zniszczyć wszelkie pozostałości światła i życia. Niektórzy mogą uznać mnie za szaleńca, który interesuje się badaniem plagi przynoszącej jedynie śmierć, niezależnie od tego, czy chodzi o magię, technologię dawnych cywilizacji, czy o demony żyjące w naszych czasach. Zrozumienie tego, czego boimy się, jest ważnym krokiem w kierunku oświecenia. Plaga, która spustoszyła nasz świat wieki temu, wygasła, a wraz z nią cała wiedza na temat potworów z niej stworzonych. Jednak od momentu odkrycia zmutowanego szczepu plazmodii na naszej własnej ziemi w słownikach na nowo zagościło to złowieszcze słowo demon, co spowodowało, że plaga powróciła. Przypuszczam, że powodem jest wzrost naszej populacji zapoczątkowany w drugiej połowie tego tysiąclecia. Przyjęcie technologii z Magitek znacznie poprawiło jakość życia mieszkańców naszego imperium, lecz ekspansja terytorialna, którą ta technologia umożliwiła, również mogła mieć wpływ na reaktywację uśpionych przez wieki plazmodiów.
Jeśli to prawda, to prawdziwa plaga dopiero się zacznie. I tutaj mamy informację o naszym mieczu. Might as well head out. Nothing here to interest me. Nothing here to interest me. I tak jeszcze odnośnie tych cutscen, które były w rozdziałach, czyżby Ardyn oczyszczał z plagi tak samo jak Luna Freya? A, to jednak Niflheimu żołnierze byli. I dare say this outfit wasn't tailor-made. Not the most enthralling view. No, na pewno lepsze niż twoje więzienie. I kolejne akta mamy. Adagium. Choć długo uważałem to za jakąś głupią legendę, przekonało mnie niedawne odkrycie starożytnego tekstu ukrytego w jednym z królewskich grobowców. Adagium naprawdę istnieje. Według księgi ta nieludzka istota zrodzona z ciemności żyła w cieniach Angelgard przez około 2000 lat. Bardzo możliwe, że Lucjanie obawiali się jej rzekomej nadludzkiej siły i chęci zniszczenia. Lecz przecież niewykorzystanie takiej mocy byłoby niewiarygodnym marnotrawstwem. Prawdą jest, że wojsko wyśmiało nas, badaczy, za brak postępów w badaniu demonów i stworzenia piechoty magitek. Jednak jeśli posłużymy się nieśmiertelnym potworem i odkryjemy jego tajemnicę, to my będziemy śmiać się ostatni. Czyli Adagium wychodzi na to, że jest nim Ardyn. Tu możemy pójść, czy jeszcze nie? To jeszcze dla nas zablokowane tereny. I pewnie tak samo tutaj. Come, have a seat. Gods above, we thank you for the bounty you have laid before us. Don't want your food getting cold, do you? Are you enjoying your stay? No. You've been asleep for years. Learning to appreciate the waking world will take time. Perhaps I can help enlighten you while we dine. Zapytajmy o czas. How long has it been since you brought me here? 204 days. Roughly 7 months or so. Then again, the Lucians had you locked away in that prison for nearly 2 millennia. I'd be more surprised if you hadn't lost all concept of time. You must loathe those Lucians for what they did to you. Teraz pamiętajmy o nas. Was your examination of me a fruitful one? Oh yes, you've proven far more fascinating than expected. No wonder they kept you locked away. To think the powers of a demon could dwell within the heart of a man, it's incredible. The Star Scourge doesn't sap your life force, it gives you more. Your cells can regenerate themselves, and you can demonify other life forms as well. There's no doubt you are a monster. Not a monster, a marvel. I can't wait to unravel all your mysteries.
Czyli Ardyn nie był od początku takim złowrogim. I wychodzi jednak na to, że faktycznie przyjmował tą plagę od chorych, jak Niflheima. Meat, cloned in this facility. Cloned? We cultivated somatic cells, used them as donors to fuse the nucleus transplant cells to the recipient oocytes, and then we... Enough! I've no ear for the ramblings of a lunatic. What is it you want from me, anyhow? What about me interests you so? You said it yourself, didn't you? You were chosen by the gods. And frankly, with powers like yours, I'd say you're nearly a god in your own right. We need those powers that you possess. With your strength on our side, we could finally put an end to the gruesome war with Lucis. You too must desire the fall of the kingdom that cast you into exile. My desires are all in the past. The man who wronged you may have died long ago, but his descendants live on to this day. Surely you must bear them some feelings of ill will. My feelings are none of your concern. Come along. Na początek tu chyba mamy kolejną notatkę? Nie, tylko wzmacnia skrzepy. Więc póki co Ardyn nie jest złowrogo nastawiony do Lucis. This is the fruit of my labor. A small portion of it, that is. I envy you. A human life is too short to truly understand all there is to know about the world. Go on, have a look. Oh. Do watch your step, won't you? No może idźmy tak jak tutaj gra chce. Adagium. That is what the Lucians call the monster they imprisoned for 2,000 long years. His powers surpass those of any mortal, and his body is all but impervious to attack. It's no wonder the Founder King sealed him away on the Isle of Angel Guard. He undoubtedly feared this monster might challenge his reign. It seems fortune smiles upon me. Though the Lucians kept him locked away for 2,000 years, I've managed to secure Adagium for myself. The raging winds and stormy seas may have cast all others away, but the waves parted for me that day and led the way. While I've yet to conduct any official research, the potential he proved in combat was most promising. I estimate his powers easily surpass anything mankind has ever seen. Perhaps this streak of luck has just begun. Bo twojego końca. Fascinating, isn't it? I pored over the ancient texts and found scarcely a mention of you. I barely believed you existed till I saw you with my own eyes. With your help, my research is proceeding smoothly. You have my thanks. Demons were first officially recognized as a new species roughly 200 years ago. According to ancient texts, however, humans have suffered from a parasitic plague wrought by the demons for upward of 2 millennia. Demonification is caused by a mutant strain of plasmodia that takes root in living creatures and changes their cellular structures. Infected creatures begin to disperse miasmal particles, the spread of which is known as the Star Scourge. This model is a replica made from plaster poured into a demon-shaped cavity discovered deep underground. Demons sublimate when their vital functions cease, so this particular specimen must have vaporized after the mud around it had already solidified. Scientists believed this subject burrowed into the earth in order to shield itself from the light of the sun. To już wiemy, że światło zabija demony. Tylko co my tutaj mamy? Overstale by chciał, żebyśmy tam szli, ale tu są jakieś
ciekawe rzeczy. Given the demon's aversion to light, they typically stick to the shadows until the sun fades and the night falls. Adagium, however, is different. Unlike his demon brethren, he can still function uninhibited in broad daylight. Of course, the ultraviolet rays harm him, much like they would any other demon. Yet his cells regenerate quickly enough to essentially negate the damage. Yeah. It stings. Like the light of the sun. Perhaps I'd best cover up. Tu mamy obóz. Nieźle. This is our world? O, tu mamy dużo ciekawych informacji o naszym świecie, więc zaczynamy od narodzin naszego świata. It has been estimated that Eos came into existence some 4.5 billion years ago. Ancient myths tell tales of 6 protector gods who first alighted upon Eos in the ancient Solheim era. To było przed chwilą stąpienie Astralii, a teraz narodzenie ludzkości. Remains of the oldest members of the human race were discovered in the Pistala region. Błogosławieństwo ognia. Humans discovered fire in the Sukarp region even before the dawn of the Solheim civilization. According to legend, the fire god Ifrit first bestowed his burning wisdom upon a man who later sat the throne of Solheim. Świetność Solheima. The mechanized civilization of Solheim is presumed to have originated in the Disgaea and Klain regions. Exactly when the civilization rose and fell, however, remains the subject of much investigation. Disgaea i Klain. My tam biegaliśmy Noctisem. Wojna Astralii, upadek Solheima. The enormous crevasse separating the regions of Klain and Disgaea is known as Telpar Crag. It is here that the War of the Astrals is said to have taken place. When Ifrit tried to reduce mankind to ash, the other gods fought back, and some claim this clash caused the collapse of Solheim. Taipei, my też tam byliśmy. Upadek piekielnego. It is said that Ifrit, having lost the War of the Astrals, was interred atop the Rock of Ravito. Ravatoch też znamy. Odwrót mroźnej pani. The ice goddess Shiva allegedly sank into a deep slumber, nestled in the Goravas rift of Volup. No to ją też poznaliśmy. Kentianę. Zniknięcie obiekuna ostrzy. No one knows what became of the blade god Bahamut. A, to ten Bahamut z kryształu. Cisza górotwórczego. The god Titan can be seen supporting the meteor at the heart of the disk of Kothis in Disgaea. As for the storm god Rama, legend has it he sealed himself away within Fosha Hollow in Disgaea. The sea goddess Leviathan disappeared in the wake of the war. Some say she swam below the waves and slumbers beneath the city of Altissia. Some 2,000 years ago, the gods granted Noctis Lucis Caelum 2 gifts: the sacred stone and ring. With these in hand, he founded the kingdom of Lucis. In the centuries since, Lucis has managed to expand its territory while struggling to suppress a parasitic plague. As of ME 722, Mor's Lucis Caelum sits the throne as the 112th monarch of his line. Regis Lucis Caelum is King Mor's firstborn son, and first in line to succeed his father. No to ciekawe rzeczy się dowiadujemy tutaj. Uwięzienie Adagium. Angelgard, off the coast of Golden Key, is an uninhabited island that Lucians regard as sacred ground. Ancient texts tell of a monster known as Adagium supposedly sealed away within, but investigations into its existence have yet to provide conclusive evidence. Założenie Tenebrae. Soon after the establishment of the Kingdom of Lucis, House Fullerei founded the nation of Tenebrae. The empire began its occupation of Tenebrae in ME 359, a move that was initially met with much apprehension. In order to assuage the dissenters, the empire preserved the oracle's home of Fenestala Manor.
This concession was partially made for political purposes. House Fleuret enjoys close ties with the line of Lucis. Założenie The akordu. Imperial Protectorate has developed into a bustling league of towns at the heart of maritime trade. In ME 606, the Empire won an important battle against the allied forces of Lucis and Accordo, and in turn, annexed the Protectorate. The country is steeped in traditions and cultures that are incompatible with imperial rule, so the Empire has permitted it a measure of relative political autonomy. Centuries after the founding of Lucis, a movement to revive the lost civilization of Solheim arose around the Weltham region. Leading the charge was House Aldercat, whose brave deeds brought about the rise of the Niflheim Empire. The Empire built upon Solheim's magic technology and employed it for military use. This new firepower helped the Empire fell its foes, taking Tenebrae in ME 359 and Accordo in ME 606. As of ME 722, under the direction of Emperor Aedalus Aldercat, the Empire is developing new arms fusing magitech with demons. Otóż to dawno wiemy, że Magitek łączy siły z demonami. Vestiges of the ancient Solheim civilization can still be seen in the ruins of Piteous and Steel of Grove. Several ancient structures also dot the forest of the Fallgrove that encircles Castlemark Tower. Excavation of these various sites is currently underway. Czyli wyciągali demony z tych miejscach. In ME 501, during an expedition in the Ulwad region, the Imperial Army discovered a new species known as demons. No to tutaj mamy wszystko przesłuchane. Ciekawe informacje. I jeszcze tutaj coś mamy. At center, we see what I presume to be Lucian warriors and the kings of yore. I've learned a great deal about the first king of Lucis, but I never knew he was second in line. It seems to depict a legend in which the chosen king dispels the darkness. If that's true, does that mean Lucis intends to someday stand above all others? Their trifling tales mean nothing in the face of our superior technology. Only we can restore balance to our world. At the top of the painting, we see the Oracle herself. The bloodline of the Oracle is one of the oldest in Eos, originating with Eromirus Fleuret. Only they possess the power to commune with the gods. This painting depicts the Oracle as some goddess of light herself. She'd doubtless prove a powerful ally if she could be persuaded. Czyli to była narzeczona Ardyna jako pierwsza z wyroczni. On the sides of the frame we see the Hexathian. Conspicuously absent is the traitorous god of fire who started the Great War of old. Perhaps developing a deeper understanding of the demons will bring us closer to comprehending their divine counterparts. But what if I were to find a way to combine those two disparate elements? By my estimation, the grotesque creatures depicted here are likely demons. Could this mean these monsters will be harbingers of the apocalypse? If only we could find a way to harness their power for ourselves. The line of Lucis was chosen to eradicate evil from Eos, and with the divine on their side, how could they fail? Tutaj mamy kolejne dzienniki, ale widziałem jeszcze chyba na górze jakiś jeden dziennik do wzięcia, więc zaraz go sobie podniesiemy. I jeszcze tutaj, więc wolę najpierw je zebrać, a potem w odpowiedniej kolejności je przeczytamy. A, tutaj mamy obóz. Tam na górze chyba już nie mamy. Ale wejdziemy sobie i tak i zobaczymy. Ale jestem ciekaw, że Ardyn nic nie powiedział na wyrocznie. O, jednak coś jest. Więc lecimy z kolejną dawką wiedzy o świecie Eosu i królestwie Niflheim. O, czegoś nie mamy podniesionego jeszcze. Moment. Adagium czytaliśmy, o wulkanie nie czytaliśmy.
Działając w oparciu o informacje, jakie otrzymaliśmy od przyjaciela z sektora prywatnego, wysłaliśmy ekspedycję badawczą na szczyt wulkanu Ravatoch. W odróżnieniu od nieruchomego górotwórczego znajdującego się w dysku Kautes, ciało piekielnego powinno być łatwe do przetransportowania, jeśli oczywiście nasz zespół dotrze na szczyt. Legendy głoszą, że w starożytności piekielny obdarzył ludzkość darem ognia, a ta płonąca wiedza stworzyła podwaliny pod coś, co później stało się cywilizacją Solfheim. Teraz legendarnym płomieniem w zasięgu ręki stawiamy pierwszy krok ku boskości. To zaiste cudowny dzień. Smoczy Król. Ze wszystkich bogów górujących nad nami najmniej wiadomo o Smoczym Królu. Oprócz imienia nie ma żadnych zapisków, jakim bóstwem jest opiekun Ostrzy, czyli Bahamut. Niektóre legendy sugerują, że to on wybrał króla dla Lucian i obdarzył swego wybrańca magicznym pierścieniem i kryształem. Według mnie to brzmi jak bajka, którą mógłby wymyślić królewski ród, by uzasadnić swoją władzę. Mimo wszystko należy jednak zgłębić tę sprawę poprzez wizytę u powierników rodu Lucis w Tenebrei. Odnośnie Bahamuta, no to on w filmie Gwardia Królewska też brał tam udział w negocjacjach w obronie Starego Muru, co się zakończyło przekazaniem życia, więc ten pierścień i kryształ mają właśnie dużo wspólnego z Bahamutem. A pierścień w szczególności, który widzieliśmy, że na zakończeniu głównej naszej części fabularnej został zniszczony przez Noctisa. Czyli skoro Somnus i Ardyn są braćmi, no to Somnus został wybrany na pierwszego króla. A z racji tego, że Ardyn oczyszczał ludzi z plagi, pewnie nie mógł zostać królem, bo był nieczysty. I tak stało się jasność i ciemność, gdzie jasność miała gorszą historię, bo musieli żyć z tym pierścieniem i chronić ten kryształ. A Noctis był przełamaniem tej całości właściwie. Wysłannicy. Choć zostało niewiele zapisów odnoszących się do boskiego zastępu wysłanników, nasza ekspedycja badawcza do urwiska Telper dotarła do interesujących pogłosek. Wygląda na to, że w wojnie Astralii półbogowie walczyli u boku bóstw, którym służyli, a zwolennicy zdradzieckiego piekielnego zostali wymazani z historycznych kronik po klęsce z rąk pozostałych bogów. Niewiele wiadomo o wysłannikach, lecz jestem zdeterminowany w dalszych badaniach nad tymi fascynującymi istotami. Tutaj wszystko słuchaliśmy z tych różnych maszyn, ale widzę, że sporo tych informacji o świecie zdobędziemy jeszcze. No to teraz możemy pogadać ze spokojem z Verspalem, czy jak mu tam. This must be how the gods feel looking down upon our world. Here we have a model of imperial territory. It includes our present lands as well as our future acquisitions. Feel free to have a look. Już zrobiliśmy. There's something you should see. Come with me. I found something most interesting on the Rock of Ravito. If my experiment on this specimen succeeds, it might provide the information you've been looking for. This way. Powiedz mi, czy ty tam znalazłeś Ifryta, tego boga ognia, z którym, jak pamiętam, przyszło nam walczyć. Is that Ifrit the Infernian? You subjugated a god and brought him here? He was sound asleep, just like the legend said he'd be, so we put him on ice. Do you think you could turn him Into a demon?
If you managed to demonify a deity, you could learn truths no mere mortal could ever dream of knowing. You'll access 2,000 years of his memories, and if you can control him, he'll be a weapon of supreme power. It's certainly an enticing offer, isn't it? Just think you could exact sweet revenge through divine retribution. How do you know what I want? I don't, but I know you have no other options. Well, shall we? Come see the fruits of my Magitech research. This way. The ancient civilization of Solheim, forefathers of our magic technology, once flourished on this land. Had they not incurred the wrath of the gods, they may have remained prosperous to this day. And you wish to restore them to greatness? To surpass them, which is why I need you to lend me your strength. But I'm certain magic technology and demons are the keys to unlocking the door to a new future. No i gdyby nie Niflheim, to Ardyn by nie został pociągnięty do tego wszystkiego. No ale wyrocznia powiedziała, że tak ma być. Lucians? But how? Kunmi squad, Adagium sighted. Requesting backup from Nimbus squad. Shutting down communications until all clear. So, you've come to kill me, have you? Or die trying. Just as you accused me of so I may be gone by it was on the hearts of the soldiers before. A kingdom you can no longer call your own. Would you have lost your silver? I was busy building the kingdom. W tym odcinku ich przeciwników wypełnić wskaźnik widma i wyczarować widmowe bronie wzmacniające moc ataku. Coś czuję, że to nie są Lucianie, a po prostu armia Niflheimu, żeby specjalnie nas tutaj przykabacić. O, jakie mosty nowe dostajemy. Ktoś tu jeszcze przyszedł do nas? Tak, ktoś jeszcze przyszedł do nas. I kolejna osóbka jest zrobiona. A co się nam stało z tą całą naszą energią? A 5 już chyba mieliśmy ich zrobionych. A, po ataku teleportacyjnym tracimy te bronie. A,
to my już robiliśmy. So this is it. Mankind only needs saviors such as you. No i jak to ma działać? Blast! I w ten sposób He's alive. You must stop him before he destroys everything. Czyli przebudzenie Ifrita poszło nie zgodnie z planem. Chwilę, to widzę, że potrwa. So this is it. Such a damned monster. Czyli w ten sposób Ardyn sobie znalazł współpracę z Ifritem. Oh, Infanian, grant me the power to take Somnus, his people, and his cursed kingdom, and burn them all to the ground! No! I was the one chosen to be king? Ardyn. Teraz... Nie, to... Wyrocznia pokazała nam, co ma się wydarzyć. Ardyn. Era. Forgive me. I defied the will of the gods and revealed to Somnus you had been chosen to be king. I never dreamt he would try to kill you. But he did. Somnus fooled everyone, so he could usurp the throne. Everything that happened, it's all his fault. No, listen to me. It's my fault. I'm the one who ruined your future. This was divine retribution for my sins. You've no sins to atone for. Gods! Answer me! Why have you burdened us with this fate? Era! Oh no! Era! Please! In the names of the gods above, fulfill your calling, Ardyn, and punish me for my sins. Era. Kill me. That's right. Kill her. Put that monster out of its misery, just like I did.
I can't. My calling is to save lives. Just like you saved that innocent man by turning him into a demon? Please, Ardyn. You must live. I can't. Not without you. Come. Why not give the lady what she wants? No to się trochę tak miesza. Ardyn nie wytrzymał. Once again, you failed to save her. No surprise. A monster can do naught but destroy. I'll never forgive you, Somnus. This monster may not be able to destroy you, but I'll see to it that I destroy everything you built. Hear me, gods above. No longer shall I supplicate you for pardon. No longer shall I sojourn toward the light. Nay, the path I intend to tread is paved with blood and darkness. No longer shall I seek your guidance. This path is mine to tread alone. Czyli dokładnie już wiemy, jak się przebudził Ardyn w potwora. The Empire's demonic experiments bore fruit before long, precipitating the production of a Magitech infantry. As recognition for his contribution to this research, Ardyn Izunia was inaugurated as Imperial Chancellor. Thanks to its newfound firepower, Niflheim managed to break the stalemate that shackled the nation for more than 100 years, and, in turn, forced Lucis to scale back its magical barrier. The untimely passing of King Mors ushered in the era of a new monarch, and the young Regis Lucis Caelum succeeded the throne. Meanwhile, Ardyn began to spread the Star Scourge throughout the world, stealing people's memories and learning as much about the kingdom as he could. In time, those memories began to merge with his own, gradually transforming him into a wicked echo of his former self. And now, at long last, the time for his revenge has come. Zapisujemy postęp w grze na slocie pierwszym. Nawieść Ardyna do rodu Lucis rośnie z każdym dniem. Rozdział 3. Płomienna zemsta. I w sumie możemy w tym miejscu zrobić przerwę na kolejny odcinek. Grał z wami Deku. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Zostawcie suba i zapraszam na kolejne przygody Ardyna już w następnym odcinku.